Sztal, doskonała, bezwzględna, z niej kuto miecze i charaktery. Niektórzy z nas byli z tej samej materii, twardzi, nieugięci, nieznający litości. Ja, Henryk von Plauen, człowiek, który uratował Malbork, a potem stał się więźniem własnej potęgi. To moja historia. Historia triumfu i upadku. Urodził się w zamku Plauen w Turyngii, w rodzinie rycerskiej, zbyt biednej, by mieć ziemię, zbyt dumnej, by się jej wyrzec. W czasach, gdy rodził się chłopiec, Europa tętniła wojnami i wiarą. Rycerze wędrowali ku wschodowi, gdzie na granicy chrześcijaństwa i pogaństwa rodziły się imperia z kamienia i krwi. To był świat, w którym los człowieka ważył tyle, co ostrze jego miecza. Od najmłodszych lat Henryk marzył nie o bogactwie, lecz o potędze. Chciał, by jego imię znaczyło coś więcej niż tylko znak w herbarzu. Nie ufał w łaskę losu. Wierzył tylko w stal, dyscyplinę i siebie. Wojny, jakie wtedy pustoszyły kontynent, karmiły jego ambicje. Kiedy inni młodzieńcy marzyli o turniejach, on śnił o bitwach, gdzie ważyły się losy królestwa. Na zachodzie gasła potęga rycerzy, ale na północy, w Prusach, białe płaszcze z czarnym krzyżem znaczyły więcej niż korona. Tam właśnie ruszył, gdy tylko osiągnął wiek, w którym można było złożyć przysięgę zakonu. Prusy. Kraina mgieł, bagien i krwi. Tam, gdzie morze spotyka się z pustką, a wiara z ogniem. Henryk nie wstępował do zakonu z pokory. Nie był pielgrzymem. Był wojownikiem, który szukał drogi do nieśmiertelności. Złożył śluby, założył biały płaszcz z czarnym krzyżem i stał się jednym z braci żołnierzy Boga, poddanych tylko dyscyplinie i milczeniu. Ale on nie był stworzony do milczenia. W jego spojrzeniu było coś niepokojącego, coś, co przełożeni dostrzegli natychmiast. Ambicja. Służył kolejno w Gdańsku, w Nieszawie i w Świeciu. Tam nauczył się sztuki dowodzenia, tam zobaczył, że posłuszeństwo jest równie potężną bronią jak miecz. Był bezwzględny, nieprzystępny, chłodny. Zakon lubił takich ludzi, ale się ich obawiał. Zyskał reputację człowieka, który nigdy nie śpi. Von Plauen nie odpoczywa, mówiono. Planowałby nawet we śnie. Zazdrość i respekt rosły wokół niego, jak mury Malborka. W tych latach Henryk nauczył się jednej rzeczy, że lojalność trwa tak długo, jak długo trwa zwycięstwo i że w zakonie nie ma miejsca na słabość. Rok 1409. Wojna z Polską i Litwą, granice państwa płoną. Von Plauen, już komtur świecia, dostaje rozkaz uderzenia na Kujawy. Nie waha się ani chwili. Wojska ruszają. Ziemia drży pod końmi, sztandary łopoczą na wietrze. Ale za tą dumą kryje się chaos. Zwiadowcy donoszą o ruchach polskich wojsk, o litewskich oddziałach w lasach. Komturze, zwiadowcy wrócili z lasu. Mówią, że Polacy są blisko. Widziano ich ślady przy drodze na Brześć. Ślady? Ślady to nie wojsko, bracie. Nie będziemy zatrzymywać marszu przez parę śladów na błocie. Von Plauen nie słuchał ostrzeżeń. Nie po to przyszedł na świat, by się cofać. Pod Bydgoszczą napotyka zasadzkę. Kujawscy jeźdźcy zamykają pierścień, a Litwini atakują z flanki. Bitwa trwa krótko. W błocie, w kurzu, w dymie Henryk walczy do końca. Nie widzi odwrotu, nie myśli o kapitulacji. Kiedy koń pod nim pada, upada razem z nim. Z mieczem w dłoni jak rycerz z legend. Choć legenda dopiero się rodzi. Wzięty do niewoli, źródła nie podają, jak długo trwało jego uwięzienie. Może tygodnie, może miesiące, ale w tych ciemnych murach rodzi się coś, czego nie zdoła już w sobie stłumić – gniew. Nie był więźniem zgiętym w pokorze. Rozmawiał z posłańcami, przekupywał strażników, szukał dróg wyjścia. Nie czekał na cud. Zawsze sam był swoim cudem. Kiedy odzyskał wolność, był innym człowiekiem. Niezłamanym, twardszym. Niepokonanym, zimniejszym. Nie ufał już nikomu, nawet braciom w krzyżu.
Rok później miał przyjść dzień, który na zawsze odmieni los północy. 15 lipca 1410 roku Grunwald. Dzień, w którym świat zakonu runął. Armia rozbita, wielki mistrz martwy, państwo w rozsypce, a Jagiełło, zwycięzca, rusza na Malbork. Von Plauen znajdował się wtedy na zachodzie, daleko od pola bitwy. A kiedy dotarły do niego wieści o klęsce, spojrzał w niebo i powiedział jedno zdanie. Malbork. Ta twierdza nie może upaść. Nie czekał na rozkazy. Nie było już komu ich wydawać. Zebrał wszystkich, których mógł, rycerzy, marynarzy, chłopów, kupców i ruszył ku stolicy zakonu. Dniami i nocami przez lasy, przez błota ku miejscu, które miało stać się jego przeznaczeniem. Kiedy dotarł do Malborka, zastał chaos. Zamek pełen uciekinierów, bramy otwarte, straże zdezorientowane. Nie było widać dowódcy, było tylko panika. Von Plauen wjechał na dziedziniec i w jednej chwili wszystko ucichło. Nie potrzebował słów, wystarczyło jego spojrzenie. Zakon może upaść, ale nie Malbork. Zamknąć bramy. Od tej chwili Malbork stał się jego twierdzą. Nie był jeszcze wielkim mistrzem, ale już wszyscy wiedzieli, że to on nim zostanie, jeśli przeżyje. Rozkazał zebrać zapasy z całej okolicy, naprawić mury, wzmocnić blanki. Posłańcy ruszyli do Gdańska i Elbląga po wsparcie. Nikt nie pytał, skąd bierze władzę. Każdy wiedział, że ją ma. – 25 lipca 1410 roku pod murami Malborka stanęła polsko-litewska armia. Ziemia drżała od kroków, niebo od dymu, a w zamku cisza. W ciszy tej rodziło się przetrwanie. Von Plauen dowodził jak człowiek, który nie zna snu. Obchodził mury, wyznaczał stanowisko, gasił ognie, zapalał dyscyplinę. Jego twierdza była gotowa, a on spokojny jak kamień. Niech Bóg osądzi, kto tu ma rację. Ja się nie cofnę. Rozpoczęło się oblężenie. Powietrze drżało od huku machin wojennych, od świstu strzału, od wrzasku ludzi, którzy wierzyli, że jeszcze dziś wejdą do twierdzy. Nad Malborkiem zawisł dym, ciężki, gryzący, pełen sadzy i popiołu. Polacy, Litwini rozstawiali obozy w dolinach, ciągnęli działa na wzgórza, rozpalali ogniska w cieniu wysokich murów. Wszystko wskazywało na to, że to kwestia dni, może godzin. Ale na murach twierdzy stał ktoś, kto znał strach lepiej niż oni. Henryk von Plauen. Człowiek, który już raz przegrał z losem i nie zamierzał przegrać ponownie. Przez pierwsze noce kazał nie gasić pochodni. Światło na murach miało mówić wrogowi: jesteśmy tu. W ciszy między atakami rozchodziły się tylko dźwięki młotów i zgrzyt napinanych bełtów. Zamek oddychał jak jeden organizm. Von Plauen nie pozwolił nikomu odejść od stanowiska. Nawet wśród rannych utrzymywał porządek. Każdy dzień zaczynał się tak samo, od krótkiej modlitwy w kaplicy, od marszu wzdłuż murów. Nie rozmawiał z ludźmi, wiele wystarczyło jego spojrzenie. W oczach miał coś, co paraliżowało. Zimny spokój człowieka, który postawił wszystko na jedną kartę. Oblężenie trwało, dni zamieniały się w tygodnie, żywność malała, a woda stawała się cenniejsza niż złoto. Ludzi trzymała już nie wiara, lecz upór i strach przed własnym dowódcą. A Henryk? Henryk żył tylko tym, że jeszcze oddychali. Każda kolejna doba, w której mury stały, była jego zwycięstwem. Czasem stał na wieży godzinami, nie odzywając się do nikogo, patrząc, jak armia królewska rośnie, potem kurczy się w błocie i deszczu. W sierpniu słońce wypoliło ziemię w pył. Smród gnijących koni i trupów wypełnił powietrze. Zamki w okolicy dawno już padły, ale Malbork wciąż trwał. Nie dlatego, że był niezdobyty, lecz dlatego, że dowodził nim człowiek, który nie znał litości. Pewnego dnia, kiedy polskie działa zaczęły bić w bramę południową, płomienie wspięły się po wieży jak język piekła. Wtedy von Plauen chwycił wiadro i sam ruszył gasić ogień.
Żołnierze patrzyli na niego w milczeniu. Człowiek, który wśród iskier i dymu wyglądał jak duch. Tak wyglądało jego przywództwo. Nie krzyczał, nie błagał, kazał działać. Wrzesień przyniósł chłód i deszcz. Drogi rozmokły, namioty wrogów gniły, choroby zabijały szybciej niż miecz. W obozie królewskim narastało znużenie. Jagiełło mimo swej potęgi musiał zrozumieć, że tego zamku nie da się wziąć głodem ani ogniem. Pewnego ranka strażnicy zauważyli ruch w obozie wroga. Sztandary zaczęły znikać z pól, namioty zwijano, a wozy ruszyły na południe. Jagiełło się wycofał. Po 2 miesiącach oblężenia Malbork wciąż stał. Na murach panowała cisza. Nie było wiwatów, nie było triumfu. Von Plauen spojrzał na pusty horyzont i dopiero wtedy pozwolił sobie na oddech. Kilka tygodni później, w listopadzie 1410 roku, bracia zakonni zebrali się na kapitułę. Państwo było zrujnowane, ale twierdza ocalała, a z nią nadzieja. Zdecydowano, nowym wielkim mistrzem zostanie Henryk von Plauen. Bracia zakonni, dzień, który nastał po Grunwaldzie, nie jest dniem triumfu, lecz próby. Ziemia zakonu krwawi. Nasze sztandary legły w prochu, a wielu wśród nas spoczywa w bezimiennych mogiłach. Henryk von Plauen, komtur świecia, nie złożył oręża, gdy inni zwątplili. Nie pytał o zgodę, nie czekał na rozkazy. Podniósł miecz i ruszył by ratować dom zakonu. Dlatego z woli Bożej i decyzji tej kapituły ogłaszam. Henryk von Plauen zostaje wybrany wielkim mistrzem zakonu Szpitala Najświętszej Maryi Panny domu niemieckiego w Jerozolimie. Niektórzy uważali, że to nagroda za odwagę, inni, że kara dla świata, który pozwolił, by tacy ludzie przeżyli. Henryk przyjął godność bez uśmiechu. Nie padł na kolana, nie dziękował Bogu. Po prostu przyjął ciężar władzy jak miecz, którego nie można odłożyć. Zakon miał nowego mistrza, a Prusy nowego pana. I tylko ci, którzy Henryka znali dłużej, wiedzieli, że to początek nowej wojny. Tym razem nie z Polską i nie z Litwą, lecz z samym sobą. W pierwszych miesiącach jego rządów zamek milczał. Naprawiano mury, reperowano fosy, rozdzielano racje zboża. Ale w tym milczeniu krył się lęk. Von Plauen był surowy, nie znosił sprzeciwu. Nie miał już wrogów na zewnątrz. Wszyscy zakopani pod Grunwaldem, więc zaczął szukać ich wewnątrz murów. Rozkazy płynęły z jego komnat jak wyroki. Kto zawahał się choćby przez chwilę, był zastępowany innym. Wielu braci znikło w ciszy, nie pytano dokąd. Kiedy w 1411 roku podpisano pokój toruński, zakon musiał zapłacić olbrzymie kontrybucje. Henryk nie zniósł upokorzenia. Dla niego każda moneta była jak rana. Złość rosła w nim jak płomień, który nie znajdował ujścia. Zaczął nakładać nowe podatki, konfiskować dobra, ścinać tych, którzy mówili za dużo. Im wyżej wspiął się po szczeblach władzy, tym bardziej tracił w sobie człowieka. Zakon przetrwał, ale czy ja przetrwałem? Malbork, zamek, który przetrwał ogień i miecz, teraz niszczał od środka. Kamień pękał nie od ciosów, lecz od ciszy, a w tej ciszy narastał strach. Henryk von Plauen, wielki mistrz zakonu, był teraz panem potężnej fortecy i ruin ludzkich dusz. Z każdym dniem stawał się bardziej nieufny. Władza, którą zdobył, zaczęła go pożerać. W 1411 roku po pokoju toruńskim zakon musiał płacić olbrzymie odszkodowanie Polsce. To upokorzenie ciążyło na mistrzu jak łańcuch. Widział, jak Prusy widnieją, jak bracia szemrzą, jak ludzie odwracają się od krzyża. Nie mógł tego znieść. Zaczął rządzić strachem, nakładał podatki, odbierał majątki, karał nawet za słowo. Lochy Malborka, niegdyś pełne wrogów, teraz zapełniły się braćmi zakonu. Nie ufał nikomu. Bracia próbowali przemówić mu do rozsądku, ale Henryk nie słuchał. Zakon nie potrzebował już wojny. On tak. W 1411 roku w królestwie zebrała się kapituła. Nie wszyscy przybyli, wielu wciąż bało się mistrza, ale ci, którzy przyszli, mieli jeden cel – zakończyć erę tyranii. Na ich czele stanął Michał Kiesmeister von Stenberg. Spokojny, roztropny, ale silny człowiek. Dawny dowódca spod Koronowa, ten, który przegrał bitwę, ale ocalił honor.
W Malborku tymczasem narastało napięcie. Plotki o spisku rozchodziły się po korytarzach jak dym. Henryk kazał zamykać bramy, wysyłał straże, a w nocy krążył po dziedzińcach z pochodnią. Nie spał, nie jadł, nie ufał nikomu. Październik 1413 roku. Do komnat mistrza weszła grupa komturów. Nie mieli przy sobie broni, tylko dokument i pieczęć kapituły. Henryk uniósł wzrok, zobaczył twarze ludzi, których kiedyś prowadził w bój. Żaden z nich nic nie mówił, tylko jeden, Kiszmajster, cicho, spokojnie powiedział: Bracie Henryku von Plauen, przed obliczem kapituły zakonu i w świetle prawa, które sami ślubowaliśmy, stajesz dziś nie jako wielki mistrz, lecz jako ten, który sprzeniewierzył się posłuszeństwo i pokorze. Dlatego też mocą decyzji kapituły generalnej zakonu niemieckiego, Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, pozbawiam cię godności wielkiego mistrza. Złóż pierścień i pieczęć. Nie było walki, nie było krwi. Henryk von Plauen, człowiek, który ocalił Malbork, został pojmany przez własnych braci. Zabrano mu pierścień i pieczęć wielkiego mistrza. Zbroję zdjęto powoli, jakby zdejmowano z niego drugą skórę. Nie krzyczał, nie prosił, patrzył tylko w milczeniu. Najpierw przywieziono go do Pokrzywna, potem do Gdańska. Zamek, który kiedyś był jego tronem, teraz stał się jego lochami. W głodzie, w półmroku, bez oręża, bez nadziei spędził długie lata. Nie był zapomniany, był zbyt niebezpieczny, by o nim zapomnieć, bo legenda bohatera jest równie groźna jak jego miecz. W 1414 roku próbował jeszcze raz. Napisał listy, planował spisek, chciał odzyskać władzę. Niektórzy twierdzili, że szukał kontaktu nawet z Polakami, ale zakon nie zapomniał. Zamknięto go ponownie, tym razem na dobre. Nie dla zemsty, dla spokoju. Mijały lata. Imię Henryka von Plauen traciło blask, a pamięć o nim bledła, jak farba na starych chorągiach. Ci, którzy go znali, milczeli. Nowi bracia słyszeli o nim jak o upiorze z czasu wojny, o rycerzu, który uratował zamek, a potem stał się więźniem. W 1422 roku po śmierci Kiszmajstera Henryk został wypuszczony. Nie z łaski, lecz z obojętności. Nie miał już komu zagrażać. Był stary, zmęczony, złamany. Osiadł na zamku Lochstedt na wybrzeżu Bałtyku. Tam spędził ostatnie lata życia. Mówią, że w dłoniach wciąż trzymał miecz, ten sam, którym bronił Malborka, nie jako broń, lecz wspomnienie. Zmarł około 1429 roku, nie wiadomo dokładnie kiedy. Nie było świadków, nie było ceremonii. Cicho pochowany w katedrze w Kwidzynie wśród dawnych mistrzów. Bez fanfar, bez tłumu, bez modlitw, zaledwie kilku braci i cisza. Henryk von Plauen, bohater i tyran, człowiek, który ocalił Malbork i zniszczył samego siebie. W historii zakonu jego imię zapisano nie w zwycięstwach, ale w przestrodze, bo nie każdy, kto pokona wroga, potrafi pokonać własny cień.